Cześć! Przyjrzymy się problemowi, przed jakim często stoją twórcy gier. Jak wyświetlić ciekawe efekty, jak na przykład ogień czy dym w dużej ilości, ale bez nadmiernego obciążenia karty graficznej czy procesora. Rozwiązaniem jest oczywiście pojawienie się tych efektów w określonym miejscu i czasie, po upłynięciu którego zostaną one usunięte, zwalniając zasoby. W naszym przykładzie dym pojawia się w lokalizacji naszego bohatera, by po 10 sekundach zniknąć i pojawić się ponownie w miejscu stacjonowania naszej postaci. Widzimy, jak to wygląda. Widzimy ten dym unoszący się wokół bohatera. Zaraz powinien zniknąć. Dokładnie, dym zniknął i pojawił się ponownie w miejscu pobytu naszego bohatera. Jeżeli się znów oddalimy od tego miejsca, tu już dym zdążył zniknąć i znów pojawił się w miejscu stacjonowania właśnie naszej postaci. Zobaczmy, w jak najprostszy sposób dynamicznie tworzyć i usuwać obiekty. Przejdźmy do blueprintu naszego levelu. Oprogramowanie naszego rozwiązania rozpocznijmy od utworzenia funkcji odpowiedzialnej właśnie za wyświetlenie obiektu dymu w danej lokalizacji. Dodajmy więc funkcję, może w angielskiej notacji show smoke. Teraz funkcja ma bardzo proste zadanie. Ma wyświetlić ten obiekt, on zresztą jest tutaj pierwotnie dodawany do każdego projektu jako starter content, tenże obiekt dymu. Do tego służy metoda spawn emitter at location. Przy emitter template wybieramy interesujący nas dym. I ponieważ będziemy chcieli ten obiekt po określonej ilości sekund zniszczyć, musimy oczywiście zwrócić jako wartość działania tejże funkcji wskazanie na ten nowo utworzony obiekt. I tu jest taka opcja promote to variable. Nazwę może taką znaczącą, żeby nie było później problemów z użyciem. Skoro tutaj mamy metodę show smoke, proponuję nazwę tej zmiennej show smoke, czyli już dym wyświetlony. Brakuje nam tylko lokalizacji postaci. To jest ten punkt właśnie, w którym ten efekt ma zostać ukazany. Najpierw może byśmy się odwołali do tak zwanego pionka naszej głównej postaci, następnie wczytamy lokalizację. Do tego służy metoda getActorLocation i uzyskaną w ten sposób lokację tutaj przekazujemy jako argument tej naszej metody spawn emitter at location. Prosta sprawa i wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. Dobrze, skoro mamy funkcję show smoke, teraz należałoby utworzyć funkcję odpowiedzialną za usunięcie tegoż obiektu dymu. I analogicznie, skoro chcemy go usunąć, niech będzie destroy smoke. Pierwszą sprawą tu, jeżeli chcemy usunąć obiekt, dokonać tutaj deflokacji obszarów pamięci, musimy się upewnić, że on rzeczywiście istnieje. Do tego w Unreal Engine służy metoda isValid. Tutaj sprawdzimy, czy rzeczywiście ten obiekt, który będziemy chcieli usunąć, już istnieje. Musimy się odwołać do utworzonego uprzednio obiektu show smoke. Wybieramy jego wartość i przekazujemy do metody isValid celem upewnienia się, że on rzeczywiście istnieje, gdyż w przypadku, kiedy byśmy chcieli usunąć obiekt nieistniejący, oczywiście zostanie zwrócony wyjątek.
Natomiast sama metoda niszcząca to jest Destroy Component. Musimy wyłączyć Context Sensitive, żeby ją znaleźć, i w tym przypadku też przekazujemy jako jej argument właśnie tą referencję do obiektu Show Smoke. Skompilujemy, zapiszmy. Co nam się udało przed chwilą zrobić? Utworzyliśmy metodę Show Smoke, która nam wyświetli obiekt dymu w lokalizacji głównego bohatera. Stworzyliśmy również metodę Destroy Smoke, która usunie ten utworzony wcześniej obiekt. Natomiast w głównym tutaj event graphie rozpoczynamy od wydarzenia event begin play, ponieważ chcemy, żeby ta funkcjonalność była uruchomiona w momencie rozpoczęcia rozgrywki. I teraz będziemy cyklicznie, proponuję ten podział: 5 sekund na uruchomienie, pojawienie się dymu, następnie przerwa 5-sekundowa i po kolejnych 5 sekundach, czyli razem 15 sekund, będzie już całościowe zniszczenie danego efektu. Pozwoli nam to łatwo zaobserwować poprawność działania całego wydarzenia. Do tego służy metoda set timer by function name, gdzie jako argument podajemy utworzoną wcześniej metodę show smoke. To jest raz, 5 sekund czekamy do uruchomienia i byśmy chcieli, żeby ten efekt cały czas się utrzymywał podczas rozgrywki, czyli tego checkboxa przy zapętleniu, przy looping oznaczamy, ponieważ chcemy, żeby ten efekt był cały czas podczas trwania rozgrywki widoczny. Po wyświetleniu tego obiektu dymu czekamy kolejne 5 sekund. Do tego służy metoda delay. I po tych 5 sekundach, posługując się znów timer by function name, odwołamy się do metody, uruchomimy ją odpowiedzialną za usunięcie tego obiektu z naszego widoku. Też tutaj poczekamy kolejne 5 sekund. To jest ważne, żeby były te odstępy czasowe. Pozwoli nam to spokojnie zaobserwować poprawność działania. Też zaznaczam opcję looping. Czyli reasumując, celem uzyskania tego efektu właściwie demonstracyjnego utworzyliśmy dwie metody. Pierwsza jest odpowiedzialna za wyświetleniu dymu w danym obszarze, druga za usunięcie tego obiektu, sprawdzając wcześniej, czy obiekt rzeczywiście istnieje, zanim podejmiemy próbę jego usunięcia. Całością sterujemy w event graphie naszego levelu. Po upłynięciu 5 sekund uruchomiona jest metoda show smoke, następnie system czeka kolejne 5 sekund i po 5 sekundach uruchomimy metodę destroy smoke, która nam dany obiekt usunie. I jednocześnie w ten sposób zapewni optymalizację wykorzystania pamięci. Zobaczmy, jak działa. Dym się pojawił, po paru sekundach znikł. I pojawił się w nowej lokalizacji. Czyli wszystko zgodnie z planem. Tylko od Waszej wyobraźni zależy, jak ten efekt można zastosować. Na pewno kwestia dynamicznego usuwania obiektów występuje w grach bardzo często. Dzięki wielkie za uwagę. Pytania piszcie w komentarzach.